Witam w kolejnym odcinku 30 marca 2024, Wielka Sobota. Także życzę wszystkiego dobrego w te święta, chociaż ten odcinek pójdzie akurat 2 tygodnie po świętach. Dzisiejsza trasa Wschowa Leszno, tak jak wspominałem w ostatnim odcinku. Chcę zobaczyć sobie szuterki koło Leszna i takie wąwoziki. Góra Świętej Jadwigi i Murkowski Jar. Ten ostatni już kiedyś sobie obczaiłem, zwiedziłem na piechotę. Dzisiaj zobaczymy, jak tam to miejsce wypadnie na moim niby gravelu, który pokazywałem ostatnio. Teraz już jestem za Osową Sienią, jakieś 6 km od Wschowy. Pogoda dzisiaj ma być niesamowita, 20 kilka stopni i słońce. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak się prezentuje mój pierwszy odcinek nieutwardzany, szutrowy, że tak powiedzmy, chociaż to nie jest raczej szutr. No tutaj czasami jest niezłe błoto, ale z tego co widzę już wszystko zdążyło wyschnąć, no może poza polami, na których nadal jest jeszcze jakieś sporo wody. No tu jakaś nowa nawierzchnia, tłuczeń jakiś położony, żebym tylko do opony nie przebił. To mam ten tłuczeń za sobą, chyba się obył bez strat. Na szczęście po obu stronach zostawili po pasie ziemi. Co prawda nie jest ona jakaś mega zbita, no ale lepiej tak po troszkę piasku jechać niż po tym tłuczniu i sobie poharatać opony. A teraz 3 km odcinka asfaltowego. Droga całkiem dobra, jak na taką niską kategorię. No tutaj jakiś nowy asfalt nawet się udało wyłapać. I za Piotrowicami pierwszy odcinek, którego nigdy nie jechałem. Tutaj w stronę Gołanic, kawałek za Gołanicami wyjadę. No, droga całkiem przyjemna, troszkę sypka, ale rower się w ogóle nie kopie. Jak na razie to słońce tak nieśmiale wychodzi, ale to nic, jest przyjemnie ciepło, troszkę wiatr południowy wieje, ale nie ma problemu. To wyjechałem z lasu i teraz piękna ścieżka rowerowa aż do samego Leszna. I po Lesznie też chyba tylko ścieżką rowerową. Jeśli dobrze pamiętam, to 12 km albo nawet więcej ścieżką teraz. A tutaj taki widoczek na panoramę Leszna z wiaduktu nad S5. Już oficjalnie wjechałem do Leszna. Muszę przejechać północną część miasta i będę już niedaleko góry Świętej Jadwigi. Także jeszcze myślę, że około 10 km może troszkę mniej. Tam w oddali, jak mniemam, już widać górę Świętej Jadwigi. To najwyższy punkt, który tutaj widzę w okolicy. I już wyjechałem z Leszna. Tutaj na taki zielony szlak rowerowy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No na razie nawierzchnia całkiem przyjemna, ubita, ale to też padał deszcz, pewnie dlatego. Zjechałem z tego głównego szlaku rowerowego. Jak widać, ścieżka już znacząco gorsza, bardziej przemysłowa, że tak powiem, bo tu co chwilę powycinane drzewa, jak w każdym lesie teraz tak naprawdę w Polsce. No i oczywiście porozjeżdżane to wszystko sprzętem leśnym. Ale nie ma tragedii. Dzisiaj chyba tutaj w okolicy jakieś zawody MTB. Widziałem, się chłopaki rozstawiali.
Ale akurat na szczęście się nie wbiłem w środek wyścigu. Taki podjazd czeka na mnie pod górę Świętej Jadwigi. Zaraz zobaczymy, jak to się spisuje. Skręć w następną w prawo, Niby następnie zawróć. przełożenie. Najgorsza chopka jest chyba za mną. Całkiem dobrze to Skręć w sobie następną radzi. w prawo, następnie zawróć. 34. No ale muszę złapać drugą ręką kierownicę. Skręć w prawo. Już prawie szczyt góry Świętej Jadwigi, taki prześwit. Kawałek widać, ale tu jest mocno zalesione, więc nie aż tak dużo. Tu jeszcze taki singielek po wzgórzu. Normalnie jak w górach. To już wyjechałem sobie z terenu zawodów. Po drodze jeszcze spotkałem biegacza, który narzekał, że w sumie nie wie, gdzie on ma iść, bo tu wszędzie wszystko poodgradzane. I że zawody niby od 8, jest 8:30, 40 już teraz pewnie. No ja nikogo nie widziałem. Także sobie spokojnie jadę dalej. Naprawdę fajne tereny. Nie spodziewałem się, że w Płaskopolsce tak zwanej mogą być takie ścieżki. I to tak blisko, no takiego dosyć Następnie sporego miasta. podążaj prosto. No nic, jedziemy teraz. Następny mój cel to będzie Murkowski Jar. A tu taki ładny zbiornik wodny w środku lasu. Tutaj na co parę metrów coś fajnego. Tutaj jakiś strumyczek przepływa przez drogę. Przed chwilą widziałem kartkę, że te zawody jednak 9:15, więc akurat się wbiłem tuż przed zawodami. A teraz 1,5 kilometra takiej drogi. Jakie tu są kolejne po tych pojazdach leśnych, to ja nie mam pytań. Dobrze, że chociaż ten środkowy pas jest zostawiony, że można sobie przejechać normalnie. No oto piękny odcinek się trafił. Tutaj to wątpię, czy nawet na MTB by się dało przejechać. Chyba tylko jakimś ciągnikiem albo ciężarówką. Robię objazd tamtej drogi taką ścieżką, bo tam co chwilę ten potężny piach. Ale też spojrzałem na mapę w komucie i się okazało, że ja na tą górę Świętej Jadwigi to dopiero będę dojeżdżał za chwilę. A tam to było po prostu jazda po jakiejś pagórku, którą sobie wyznaczyłem na trasie, która była dodana jako atrakcja. Tu mamy podjazd pod górę Świętej Jadwigi. Niestety raczej nic nie będzie widać. Tutaj nie można wchodzić na tą wieżę. Za górą Świętej Jadwigi udało się zjechać na trochę lepszą drogę. Tutaj już można normalnie sobie jechać. O, tutaj trochę piachu podjazd, ale będzie ok. Tutaj nie ma tragedii. Tam to był taki kopny piach, że w ogóle nie szło ujechać. Skręć w prawo. Teraz kawałek po ścieżce rowerowej w stronie Osiecznej. No czyli tak podsumujmy tutaj te tereny koło góry Świętej Jadwigi. Na MTB na pewno mega super tereny, na gravela miejscami hardcore. Da się wszystko przejechać, ale poza tym głównym zielonym szlakiem dużo ścieżek jest rozjeżdżonych przez pojazdy leśne. Dużo piachu też czasami, że w ogóle trzeba pchać rower, niezależnie od tego, czym się jedzie, więc no warto tu przyjechać, ale też się trzeba liczyć z tym, że mogą być duże utrudnienia na drodze. No to nic, teraz kieruję się na Murkowski Jar. Ostatnie 10 km mi zajęło 55 minut. Jeszcze teraz mam jakiś problem z przerzutką, na szczęście z przerzutką przednią. Nie chcę mi wskakiwać na duży blat, ale na szczęście udało mi się go wrzucić. No i jadę teraz na tym dużym 46. Dobra ścieżka na razie w dół. W Murkowskim Jarze może będę miał z tym jakieś problemy, bo tam pewnie też będzie pofałdowane. No ale to na razie nie jest problem. A teraz 3,5 km taką utwardzoną leśną drogą. To może chociaż trochę czasu na drogę. Naprawdę fajnie się po tym jedzie. Niby płyty jakieś stare, ale wyrównane to jest. Nie ma dziur między nimi. Okazało się, że na chwilę nawet jeszcze do Leszna wjadę. Tutaj jakieś nowe osiedle, ale widać asfalt już całkiem ładnie zrobiony. Bo jak się wjeżdża od strony Wschowy, Święciechowy, to te osiedle tam mają masakryczną nawierzchnię.
stronę Wilkowic, asfalt, patelnia, idealna, nowa nawierzchnia. No tak to można jechać. Jeszcze teraz z wiatrem, no to pod 3 dyszki pewnie pojadę. I właśnie wjeżdżam do Murkowa, także zaraz tam po drugiej stronie S5 już jest Murkowski Jar. Tutaj cały czas mam drogę rowerową, tutaj wyasfaltowaną. Wcześniej było coś z kostki, ale ta kostka była tak dobrze ułożona, że no, nawet szosą można tam bez najmniejszych problemów jechać. O, tu jeszcze konie. Zaraz za Murkowem jest takie miejsce na odpoczynek. Mam ponad 50 km przejechanych. Zrobię sobie tu jedną przerwę. W sumie chyba jedyną na trasie. I jadę dalej tutaj już za drogą. Tam za tą drogą już jest Murkowski Jar. I oto jest Murkowski Jar. Tutaj taki zbiorniczek. Wąwozy dookoła. Bardzo fajne miejsce. Akurat teraz tylko widziałem jeden samochód. Ludzie dzisiaj to pewnie raczej ze święconką niż do lasu idą. Przed chwilą miałem niezły zjazd. Jakby się człowiek chciał puścić, to pewnie z 50 na godzinę by można pojechać. Tylko że kamieniście tam było tego, to jeszcze nie na moje skillsy, że tak powiem. No tutaj ścieżka całkiem przyjemna. Może jest piaszczyście, ale nie jest sypko, więc spokojnie sobie można jechać. Jeszcze 27 km do domu, także niezbyt daleko. No i ten Murkowski Jar to się chyba jednak ciągnie w inną stronę niż ja jadę, więc zbyt wiele więcej nie pokażę. Tutaj jeszcze jakiś fajny strumyczek, no, tylko wyschnięty mocno. Ale piękny niebieski szlak mi się trafił, naprawdę bardzo dobrze się po tym jedzie. Ubite droga, trochę ściółki i nic, tylko pędzić. A za Krzyckiem taka fajna ścieżka leśna. No i chyba wykrakałem, bo znowu jest coś takiego. Nie chcę też zrzucać na niższy blado, później będę znowu 5 minut próbował go wrzucić na wyższy. W lasach może różnie to bywa, ale jak już się wyjedzie na asfalt, Następnie to podążaj prosto. Następnie za 300 metrów skręć w prawo w drogę to rowerowa. praktycznie zawsze jest znów. Teraz kawałek drogi polnej, nie najlepszej jakości jak widać, w której później będę się kierował na drogę leśną koło Buczyny. No i to jest prawie pod domem, jestem 13 km mi zostało. Tutaj tą drogą, szczerze mówiąc, jeszcze nigdy nie jechałem. Jest taka droga między polami, później na tamtego lasu się będę kierował. I tak sobie jadę tutaj teraz okolice Osowej Sieni, Buczyny. Jak słychać, moja uszczelka na tylnej piaście jakby miała umrzeć, piszczy. Spotkałem jakiegoś gravelowca. Widać tutaj też już powoli to zaczyna docierać. Okolice Wschowy. A tu jeszcze takie gravelowe złoto mi się trafiło. Kilka kilometrów przed domem. Czas na podsumowanie. Trasa na pewno wymagająca. Miejscami trzeba było pchać rower. No ale to zawsze jakaś przygoda. Prędkość średnia też niezła, bo prawie 20 na godzinę. Mimo takich ciężkich warunków miejscami. Murkowski Jar, no to raczej na MTB albo na piechotę. No tak przejechać się obok niego da spokojnie.
No ta awaria z przednią przerzutką trochę wkurzająca, a na pewno najbardziej ta piszcząca uszczelka w piaszczy. No to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem.